tutaj moglibyśmy na taką szklankę przykleić na traktu nową po prostu. Nie chcę mi się rysować Fortnite. Zamiast ją postawić. No on jej nie cierpi. To jest moje jakby co. Ona miała luźną związek, więc nawet nie musiała jej odrywać, tylko... No tak, tylko że jak będziesz tak ciągle odrywać, to w końcu się to połamie. Poza tym fajny pomysł. Fajny pomysł z wiatrakiem. Zrobiłeś ten łanie i to drugiego tylko to włączone. Tak myślę, ten pan. Podoba mi się, że macie taki wiatrak ciekawy. Ale prelegent się Mało chyba nie działa. tak, specjalnie mniejszy, żeby pokazać, że jestem w takim wytrzymany. To muszę to tam. Kto powiedział, że ja nie mam? A, mam. Daj mi ci to jeszcze działo. Co tam masz? Wiatraczek jak wy. Pozazdrościłem wam, więc też sobie wziąłem. Tylko, że to mój własny, prywatny i nie potrzebuję, bo wy macie do kontaktu. No tak, jak masz. A ja sobie do laptopa mogę podłączyć. Może? No, cały czas nowe osoby przychodzą, to znaczy, że warto poczekać chwilę. Mam nadzieję, że nikt nie ma za złe. Tak szybciej skończę. Ale ogólnie, jak się podobał wam Kucykon? No to jeszcze dopiero połowa. Jeszcze? No tak, no ale tutaj ta część już się prawie kończy. Bardzo fajne, fajne. Ale tu dużo was się robi. Nie było chyba na moich palcach aż tyle ludzi. Fajnie. Więc cały czas przychodzą nowe. Dobra, powiedz, czy działasz. Działa. Jest największy moment. Teraz to będę musiał tak siedzieć i mówić do was. W sensie historii? Nie, no Twilight może w tym roku. Wiesz co, być może Twilight Meet to przebije, bo w tym roku dowiedziałem się, że Twilight Meeta prawdopodobnie nie będzie. Przez to, co się stało na Rynkonie. Ale dowiedziałem się, że prawdopodobnie może być Amber Meet, ale bez osłeczki. Ale to tylko tak nieoficjalnie się dowiedziałem. Nie wiem, czy to jest prawda. Pożyjemy, zobaczymy, ale mnie jedno zastanawia, Silver. Dlaczego tak ciasno? Dlaczego 2 tygodnie przed wrocławskim? Bo mam wolną chatę na nocy. A, tylko dlatego. Spoko. No, co się dzieje z Wielkopolską? Wiadomo coś? Nic mi nie wiedzą. Poczekamy, Trzeba było Wandera pytać. poczekamy. Bo ci zaraz gaśnie ten... Masz, puknij sobie. A Luli? No. Mam pytanie krótkie. Słucham. Z tym Twilight Meetem, co się stało, że na jakimś poprzedniej premierze może nie być? Znaczy, Tak się... nie było jeszcze oficjalnego ogłoszenia, więc... Aha, okej. Ale jak mam związek z Ramkonem, bo... Coś sami... Fundacja będę organizował. No, ale co Ramkon ma do tego? Weź łatwiej zmiany. Moja energia po prostu siadła. Znaczy, tam nie będę tak... Ja nie wiem dokładnie, co tam jest, ale jak... To nie dużo. To jest to, co nigdy nie wiadomo. On jeździ na Kucykony. Za niego jest trolejbus. I chyba tylko on tak naprawdę z tej ekipy. Tak. No. Tylko on jedyny, dobra. Poczekamy do tego. Tu jest w ogóle zegarek, Technologia. żeby Technologia. parę razy już wybuchł. Zegar? Tak. Bo odliczał czas i parę razy tak klikał i no, była eksplozja. Albo prawie była, bo ktoś uratował sytuację. Więc bójcie się. Budzik ktoś u nas stał. Dobra, myślicie, że jeszcze jakiś pilny? No i najważniejsze to spokój. No dobra. Jest część trochę na wszystko. Mogę się wpiąć. To jest takie powróciłem, więc nic jest chyba nie. Dobra, to witajcie serdecznie na mojej ostatniej tutaj już prelekcji pod tytułem Fandom Broniec, a inne fandomy. To jest panel dyskusyjny, więc mam nadzieję, że wy się też włączycie do rozmowy, bo ja aż tak dobry w tym nie jestem, ale jedna ważna rzecz do was wszystkich. Będę miał dla was pewną ciekawą niespodziankę, ponieważ z racji tego, że przybyliście na ten Kucykon, chciałbym, żebyście obejrzeli pewny filmik. Tylko poczekajcie, jak przygotuję ten filmik
To nie ma w ogóle sygnału. Ekran działa? Dlatego, że ja wam przygotowuję to teraz. Poczekajcie. Chciałbym, żeby to był czarny ekran. Dobra, uwaga, puszczam dla was wszystkich z racji tego, że tu przyszliście. Tylko dźwięk. Oj, sorry. Nie tak chciałem. 4K HD. 4K HD, tak. Nie płacę. Dobra, szanowni państwo, mam dla was pewną niespodziankę. Z racji tego, że przybyliście tutaj na ten kucyko, chciałbym, żebyście obejrzeli filmik dedykowany specjalnie dla was. Zgasł ci sygnał. Dla was? Już nie. Laboratorium Dextera. Oficjalnym członkiem mojego fanklubu. Moje gratulacje. Każdy z was został oficjalnym członkiem kucykowego fanklubu. Gratulacje, gratulacje. Mam jedną sprawę, ten kucyk pod koniec tego odcinka chciał ugotować. Poczekaj, do tego przejdziemy jeszcze, ponieważ o czym będziemy tu rozmawiać? Będziemy tu rozmawiać o fandomie Brownych oraz o innych fandomach. Jak wygląda przyjaźń pomiędzy fandomem Brownies a innymi fandomami? Tak, fandomami, dobrze powiedziałem. Oto jak to wygląda, zobaczcie. Tak jak między klubami sportowymi. Przecież twój. To jesteś ty. No, jestem małym kucykiem. Jesteś ty. Jako przyszły członek kucyków nie będę zniżać się do twojego poziomu. Powiedział do członka pani klasy. Słuchaj tego. Nie, to idę do furacji. IDKSC. Ja się właśnie zastanawiałem, co to jest to IDKSC. I kurde się dowiedziałem. No. Słuchaj. Nie chcę wam tego mówić. Będzie wyjaśnione, dawaj. Wiecie, że to jest rozsypanka literowa i jak je pozamieniamy, to po polsku brzmi to kutas. O Jezu. Tam i palce. I D, K, S, C. Zamień kolejność. D, I, C, K, S. Tak. Dzięki. Nie ma za co. Sami chcieliście. Nie, To jest serio. to jest domyślałem w tych wszystkich latach, co tam mieli na myśli. Co? Litery nie No jak? I, D, K, S, C. Zamienić kolejność. Czyli D, Czyli to jest bliżej na okiem. C, K, S. A, po angielsku. Dobra. Tak. No bo to było po angielsku, ale przetłumaczyli to nie tak jak powinni. Z jednej strony dobrze, bo Tak, tak, ja też nie wiedziałem, myślałem, że to po prostu jakiś skrót, a to po prostu zamienili kolejność. Ale teraz pokażę wam jeszcze jeden filmik, jak wygląda przyjaźń pomiędzy jedną grupą fandomu, a innym fandomem. Tak, tak właśnie wygląda przyjaźń pomiędzy fandomami. Zgadzacie się? Tak. jestem pełen. Wiedziałem, że tak powiecie, a teraz coś specjalnie dla ciebie. Proszę, bo tak bardzo tego chciałeś. Tak wyglądają osoby, które opuszczą fandom i będą chcieli pójść na inną stronę mocy. Na tą ciemną. Mogę bronię. Tak. Bo ta dziewczynka tutaj chciała być kucykowa i przeszła na inną stronę mocy. W końcu się inaczej przebiera, kucyki to odkryły. No i trzeba było ją zjeść. Ale stało się później, sami wiecie co. Tak. Jeżeli ktoś nie wie, kto nie zna tej kreskówki, ręka do góry. To nie zna. Ja wiem co to jest, ale nie wiem co się dzieje dalej. Nie wiesz co się dzieje dalej, ale to jest laboratorium Dextera. Dexter Laboratory. Stworzone przez Rosjanina. Tego Tartakowskiego. Zgadza się. Tak. Żona Mężą Lorem I teraz pytanie jeszcze brzmi. Czy to nie jest skradzione? Ten kucyk. Czy to nie jest skradzione? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Dlaczego? No. Osoby, które oglądały poprzednie generacje, mam nadzieję, że takie tu są.
Czy kojarzy wam się to z którąś z generacji? Z pierwszą generacją już jest. Ponieważ Nie. laboratorium Dextera jest starsze niż 4. generacja, prawda? Zdecydowanie. Czyli ten fandom istniał jeszcze zanim 4. generacja powstała i zanim w ogóle powstał Forcza. Tak. Kucyki są starsze od Forczana, mimo że to niby Forczan rozpromował kucyki, więc... Ale wtedy był szok. I powiem wam nawet pewną ciekawostkę. Były nawet robione meetingi, słucham. Moja mama miała pluszaka z kucykiem z Pedexu kupionego. No, ale powiem wam inną ciekawostkę. Moja mama była w fandomie zanim to było modne. A to podobnie, za komuny. Tak, to ja powiem inną jeszcze ciekawostkę. Otóż w USA organizowane były meetingi już z poprzednimi generacjami i, co ciekawe, teraz tego niestety tu nie znajdę, ale okazuje się, że nadal podobno takie są z 3. chyba generacji, albo nawet z 1. Fejkują mnie 4? Proszę? Fejkują mnie 4? Czy my jesteśmy nowoplecami teraz? Wiecie, gdzie teraz G4 jest najbardziej popularne? No właśnie. A skoro Chiny, to jest przeciwnikiem Chin. USA. No właśnie, dlatego macie tutaj taki kontrast. Biłek ci zrobił cały samochód jako Twilight. Nie wiem czy to... Tak było. Dlaczego ci dostają wszystkie fajne rzeczy? No ale dostaliśmy mopów w Polsce. Wyobraź sobie, jutro będzie aukcja charytatywna i taki samochód pójdzie. Na ile on pójdzie? 100 000 minimum, nie? Nie wiem, czy ktoś z nas jest aż taki bogaty. Nawet na kredyt nikt ci tyle nie da. Jak sprzedasz wszystkie pluszaki, to może będzie miał złoty 50. Straty wycenione na 3 chyba zł. Ale oni teraz może mają też tak na ten rok konia, nie? Nie wiem, ja słyszałem, bo ktoś mi pokazał na pierwszej prelekcji, którą tu prowadziłem, pokazywałem wszystkie strony Buru i ktoś mi pokazał jakąś stronę z pluszakami. Ja myślę sobie, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje i teraz boję się posikąć. Naira Boru? Ktoś to? Naira Boru? A skąd ty znasz taką stronę? On mi czego pokazał? Aha, i razem oglądaliście. Nie, po prostu zobaczyłem, weszłem i wyszedłem. Jesteś szybki. Szybko sobie poradziłeś. Dobra. Ale że znamy Jeszcze Może by już wcześniej. Dobra. Przechodzimy teraz do meritum. Pokaz slajdów od bieżącego. Mam nadzieję, że włączycie się w dyskusję, ponieważ wy reprezentujecie, mam nadzieję, i ręka do góry, może najpierw zaczniemy. Kto z was jest też poza fandomem kucyków? Jeszcze inne fandomy was interesują? Mamy inne rzeczy, to że... W sensie inne fandomy. Czyli kole się liczy. I teraz trzymajcie tak ręce w górze długo i podajcie swoje fandomy po kolei. Straszne. Euro. Anime ogólnokrajowe, co się całe szkoły. Pewnie tyle chodzi, jak coś Spoko, ja tutaj i tak dużo nie wymienię, na pewno aż tak szczegółowych nie. Jakie na przykład? D&D, Fallout, długo by wymieniać, ale... Każdą grę to są Dokładnie, no strategie i tak dalej. Nie starczyłoby nam czasu, żeby to wyjaśnić na ten No, ja bym powiedział, że jeśli można to nazwać w ogóle, ale to Mikołaj, nie? Coś się zainteresowali koleją. Nie wiem, czy to jest to fandom oczywiście. Teoretycznie obryzanie paznokci nawet słyszałem, że to może być fandomy, bo mnie ludzi interesuje, tak? Słyszałem. I następna sprawa. może nie wnikamy w takie rzeczy. Może mieć na tak? Tak. No to jest bardzo duży fandom. Dobra. Następna sprawa? Retro grę, szczególnie pinball. Ogólnie gry, nie jakiś konkretny typu Mario, Takie arcades, że jest maszyna, że można jej... A, no to jest taki Mario, nie? Ja. Okej, następny tutaj ktoś się zgłaszał? O, tutaj. tak było szybciej świat. Lego. Też bardzo tak. To też tylko Lego. Nie, nie, coś postępuje. Aha, to są takie mniejsze fandomy, Lego jest większe nasze.
Nawet crossovery są Nie będę wymieniać też. Proszę. Sentinel undertaken about watching nothing lights. Deltarune i Undertale nie są jakoś powiązane ze sobą? Ale to są dwa osobne handlowe. I się ze sobą biją, kłócą, czy nie wiem, dogadują, prawda? Dlatego zagadamy, proszę. D&D FNAF, czy Doki inne takie horrory psychologiczne, że Dyngo Włoś. Okej, Doki taki horror. No, nim zalicza się figurkę. Na siłę, prawda? Większe horrory widziałem, ale ktoś tam się interesował też FNAF-em. Prawda? Tak. No to się możecie dogadać. O, akurat pana. Też się interesuje. Proszę. Sam Undertale Deltarune oraz symulatory typu Rebel 2 czy A słyszałeś o symulatorze? Tak, grałeś czy nie? Nie, ale słyszałem. Słyszałeś, tak? Symulator Nie pamiętam anime i Okej. Steven Universe animatorem Rampo i ciosły to definicję fandomu, ale testowania oprogramowania. Jeżeli ktoś jest fanem, wiemy, że z innymi ludźmi, wymieniamy się ramami, jesteśmy fanem testowania. Proszę. to miało nie anime, to kolej. Anime i kolej. Tak? Dobra. I ty się też zgłaszałeś. Po części i trochę symulatory pociąg. Widzę, że sporo osób interesuje się pociągami, a nikt się nie interesuje na przykład komunikacją miejską. Ale też się interesuje. To też, no. No kurde. Interesowany, ale nie mam biletu. Ja na przykład kiedyś należałem do klubu miłośników komunikacji miejskiej na przykład i nawet mieliśmy własny autobus na przykład i jeździliśmy na różne wycieczki. Więc jestem w szoku, że mówiliście o pociągach, spoko, ale i to autobusach na przykład, i tam samochody. Też myślałem, że ktoś jest latarem i lubi samochody, no, ale Nic tak nie wiem. tak ciężarówki ewentualnie to i nikt nie jest na przykład, nie wiem, myszki Miki albo jakiś taki bajek Tom i Jerry, też byłem trochę w szoku. A wiesz jaki jest najstarszy fandom? Wiesz jaki jest najstarszy fandom na świecie? To nie to samo jak zawód. Nie, najstarszy fandom to fandom Jezusa, mają mity co tydzień. To jest najstarszy klub kurwa na kanale. A nie judaizmu. Wiesz co, czy jesteś tego pewny? Bo wiem, że są starsze, które też mają swoje wydarzenia. Co niby fandom Mahometa jest starszy? A Komet jest młodszy niż Jezus. No właśnie. No ale masz przecież, na przykład istnieje grupa, na przykład noanistów. Noenistów. Onanistów? Noenistów. Fani Noego. Noego. Ich symbolem jest tęcza, na przykład, nie? Dłużej to mają niż LGBT, więc serio. Czyli to oznacza palenie tęczy. Nie, żeby to dołączyć. Tak. Bo dlaczego ich jest tęcza? No bo to był koniec potopu, nie? Oznaczenie końca potopu, to się ta tęcza. No ale najstarsi to chyba Adama. Bo Adam przecież jest najstarszy ze wszystkich na świecie. No i powstał jako pierwszy. Więc fandom Adama chyba był najpierwszy ze wszystkich. A to jest chyba fandom izraelski, no. Jeszcze raz? Swoją przyszedł już, wciąż jest starszy. No, Bóg stworzył, właśnie, to nie powstanie świata było najstarsze, tylko Bóg. A kto stworzył Boga? To już jest takie... Słyszałem, że podobno ninja. Tak, słyszałem, że To stworzył ninja. A to już nieważne. Ważne, że religijni mają rację, że to Bóg stworzył wszystko. I już. No dobra. W takim razie, skoro już przedyskutowaliśmy, widzę, że wiecie co to jest w ogóle fandom, więc to mogę sobie już darować. I teraz przejdziemy do najważniejszego. Z racji tego, że tu jesteście, mam nadzieję, że nie jesteście tu dla jaj i że dla was... Oj, kury! Znaczy, to nie muszą być akurat kury, mężczyźni też mają. Wow! Nie wiedziałeś? No, szkoda, przykro. Może jajka, nie jajka. I czym dla ciebie jest fandom Bronies? I
nie wiem, czy tak każdego z was po kolei pytać, nie starczy mi czasu na to, ale jakby tak z osobna by was zapytać, to co byście uznali właśnie, czym jest dla was? Odskocznie od normickiego życia. Od codzienności. Tak. Grupno zainteresowania. Wspólnego zainteresowania. A może to jest odwrotnie, że na przykład praca jest taką ucieczką właśnie od codziennych kucyków? Nie! Heretyku! Praca jest... Ręka do góry, to codziennie chociaż jeden obrazek kucyków widzi. Chociaż jeden. Widzę, że kilka osób się nie zgłasza. Tapety z własnym Korzystanie z internetu. No właśnie nie. Właśnie nie. Dziękuję. Proszę? Ty widzisz codziennie, czy nie? Ja widzę codziennie. Wystarczy tylko, że wstanę z łóżka. Bo mam pluszaka. A mojego plakatu nie chciałem. Proszę? Mojego plakatu słuchajcie nie chciałem. Plakatu jakiego nie chciałem, już nie pamiętam. Potem ci pokażę. Dobra. To ty mi tam coś wysyłałeś, ale ja teraz nie to. zajęty jestem. Dobra, mam nadzieję, że to nie to. Nawet nie pamiętam. Dobra. W takim razie ręka do góry to powie niczym. Chyba nie bądź No, czym dla ciebie? No niczym, no. To byłoby dziwne, jakby ktoś podniósł rękę, bo co by tu robił, prawda? Ale czy znacie takie osoby, które uważają, że to jest... że fandom broni jest po prostu do kitu? Ale niczym oznacza, że jest zły, tak? Bo to ci Tak, tak, że on jest deprawujący, że jest szkodliwy. Byłem takiej książce. Można go sprawdzić bez uważania, że jest deprakujący. Więc... No dobra, to był tylko przykład. Myślę, że generalnie Fandom jest tak? Chodzi mi o to, kto uważa negatywnie o brony. Na przykład. Ktoś się był w tym fandomie i zrezygnował z niego, czy po prostu... No nie musiał być w tym fandomie, mógłbyś w innym fandomie i widzieć, co robili na przykład inni broniacy, tak? Okej, no to takie osoby. No znamy, na pewno znamy. Wszyscy znacie? Kto nie zna? Ręka do góry. Osobiście. Osobiście nie znacie. Tylko słyszeliście plotkę o tych osobach, tak? No przez internet się słyszało o najpierw. Przez internet to ja słyszałem już wszystko, tak naprawdę. Perfect. Właśnie. Wiecie, jaki jest teraz obecnie największy fandom w Polsce? Fandom Jezusa. Jest większy. Jehowy? Nie. Kto jest najbardziej memiczny w Polsce? Papież. Wiesz. Wszystko, cały czas 21:37. Jeszcze 2 godziny. Niestety o tej godzinie nic ciekawego nie będzie, bo będzie przejście z jednego miejsca do drugiego. Więc przykro mi, ale jutro, nie wiem do której trwa aukcja charytatywna, ale zawsze na politykach, gdzie jest aukcja charytatywna, 21:37. Zawsze. Pan kiedyś stanął na brzegu. Nie, to wszystko jeszcze dobrze. Oczywiście. 18:30. Nie dożyjemy. Jest. No to niestety nie będziecie mieli tej miłej przyjemności śpiewania tego, przykro mi. No dobra, to jest najważniejsze pytanie. Rozumiem, że dla każdego z was ten fandom coś znaczy. Przynajmniej pozytywnego oczywiście. Nie, bo tu przyjechaliśmy po prostu przy przygodę. No, być może. Dobra, jak myślicie, od kiedy istnieje fandom kucyków? Już o tym dyskutowaliśmy. Od 1980, kiedy był pierwszy odcinek Dałta. Pierwszego. No, zapewne. Nie było wcześniej? Ja myślę, że Nie. wcześniej niż serial. Tak się wydaje. Chyba, że tak. Nie wiem, od kiedy marka zabawek istniała. Znaczy, to nie musi być marka zabawek. Kucyki w końcu istnieją naprawdę. No to pierwszy raz. To mogło być nawet, nie wiem, starożytności przecież. Tak, starożytności, albo nawet w czasach, kiedy podobno jeszcze robiliśmy UA. Pytanie, czy kucyki w ogóle to jest Czekaj, jeszcze raz. Co to jest? To jest jakaś sztuczna krzyżówka. I to jest zwierzę, które naturalnie występowało w kulturze. To nie jest Po prostu mniejszym koniem. Ale jeżeli na przykład chcecie usłyszeć o krzyżówkach, to jakie zwierzę powstanie przy na przykład skrzyżowaniu zebry z osłem? Muł. A mu nie powstaje bez konia z osłem.
No, pewnie, A, że to jest dobra, to ja powiedziałem kucyk. To źle powiedziałem. Przepraszam, mój błąd. Bo zastanawiam, czy płuce jakby istniały w dziczy, czy to jest gatunek, który powstał jakby stworzony przez ludzi, tak jak z rasami psów, nie? Które niektóre powstawały w wyniku przebywania konkretnych ras. Znaczy, no ja rozumiem, tylko że muł na przykład, jeżeli już powstanie, to on jest bezpłodny, prawda? I nie może przekazać genów dalej. Ale rasy psów wciąż są płodne, a nie na przykład takie jorki w takiej formie, w jakiej teraz są, nie występują w znacznych No. Nigdy nie byłoby już tak mało psów jak obecne jorki. Więc tylko Wiem, że ludzie starali się jakoś wyhodować niektóre na przykład psy, które nie potrafiły nawet same przetrwać i one były podobno bardzo drogie, ale nie chcę wnikać w szczegóły, bo to trochę poza tematem. Słucham. Czy kucyk to po prostu nie znaczy mały koń? Że nie dorosły koń? nie. Ziemia albo źle. Co to jest? Auto. To jest dorosły, właśnie to jest dorosły osobnik, tylko jest jak jak. Jest taki gatunek kuca występujący na Wyspach Szetlandzkich, nazywa się kuc szetlandzki. Można to zobaczyć, one mają bardzo długie włosy, można sobie zobaczyć. Naturalnie Tych gatunków jest bardzo dużo, więcej niż nam się wydaje. Tak naprawdę. Albo jest taki mały koń, który nazywa się koń Przewalskiego, ale on występuje w Azji Wschodniej. Nie zupełnie. Ostatnio chyba w rejonie Czarnobyla kiedyś się przyroda odrodziła. Chyba prelekcja, Paweł jeszcze nie będziemy wiedzieli, że fotować. Tylko nie na temat. Dobra, to było już pytanie, które wam zadawałem. Ale teraz, które fandomy miałyby swoje takie większe wydarzenia? Na floty co roku. Przede wszystkim fantastyka. Ogólnotematyczne, czyli takie, które nie są dedykowane na konkretną grupę, tylko po prostu ogólnotematyczne, czyli magia, gry, anime, science fiction, czyli prawie wszystko, co żeście wymienili, pasuje właśnie pod fantastykę. No tam Za taką ciekawostkę, że pierwszy konwent fantastyczny odbył się w latach 80. na Zamku Wrocław. Stałaś takie młode? Myślałem, że wcześniej. W latach 80. myślałem, że to już wcześniej były jakieś wydarzenia. Ale to był stricte bardziej twórczością Stanisława Lema. Ale to jest właśnie też pytanie, czy nie, tak jak było z tymi pociągami na przykład, czy to też nazywamy fandomem. I też przecież robili swoje wydarzenia i to już na pewno dużo wcześniej słucham. A czy konwenty nazistowskich Niemczech Uberera wybuchają też czy nie? A konwent to konwent, nawet jeżeli zabija się tam. Nie, nie zabijali, ja tylko... To wiem, ale były przecież takie, nie wiem, czarne szelce w tym stylu. A to fandom szatana. No ale też są takie, gdzie mordowali dla zabawy W nawet. zamku organizacja Turek się nazywała, oni tam robili wymazy. No tak. No na szczęście teraz raczej takie są nielegalne i raczej już takich nie, chociaż pewnie się zdarzają, To ale... jest fantastyka. To jest pogani, to fantastyka. Może. Nie mówię, że nie. Czy kucyki to fantastyka? Tak. No tak, oczywiście, czyli czy Brony może brać udział w takich wydarzeniach? Może we wszystkich, nie? Może we wszystkich, prawda? Ale czy znajdziemy tak jakieś kucykowe tematy na tych wydarzeniach? Mniejszości dostał. Znaczy, jak- I Bergonie już nie chcą na przykład przyjmować wielkości uczuciowej, co tym wiem. No tak, bo pamiętam cię, ty zrobiłeś wybrałem na jednej No ale to chyba a wcześniej nie było. Ale się prac zgłaszamy, teraz wcześniej nie przyjmują. Pierwsze takie większe chyba wydarzenie kucykowe właśnie na takiej ogólnotematycznej było chyba przystanek Woodstock, ale pewności nie mam. Tak, na przystanku Woodstock też byli bromiacy i podobno się nawet spoufalali z pracami, ale nie nas nie było, więc nie jestem pewien. Nie, różne kombinacje z tego wychodziły. Ale zgadzacie się, że fantastyka to jest taki cały zbiór wszystkich różnych, no prawie wszystkich, w tym też kucyków. Tak, zgadzamy się. Słucham. Taka, czytałam różne ciekawostkę, jak on wyszło w momencie fantastycznym, to usłyszałam u fantastów, że ponoć wówczas tak było i mówię tylko na moją do Wrocław, bo wiem, że moim było takie podejście, że fantaści uważają, że na przykład manga i anime nie liczy się jako fantastyka,
i bardzo negatywne nastawienie do fanów i anime i wiem, że na Skorpionie tej pory są osoby, które uważają, że Skorpiony powinny wylecieć z całą magii i anime. Aha. Więc, tak, cały blok. No, więc generalnie to nie wiem, czy to zaczynam to tak ciekawostkę udaje, że większość też się po prostu nie zgadza z tym, że niektóre rzeczy, które są fantastyką, podlegają jako fantastyką. Teraz ty zacząłeś ją molestować. Ojej, biedna To ją to postawić na listę. No tak, że aż głowę straci. No dobra, ale czy wy się zgadzacie? Ręka do góry, kto się zgadza? Albo nie, odwrotnie, żebym ja widział. Kto się nie zgadza, że kucyki są fantastyką? Ręka do góry, kto się nie zgadza. Rozumiem, czyli się wszyscy zgadzamy, że to jest. Czyli jeżeli zobaczycie Brownego na fantastyce, no to nie musimy mu bał rywać jak Twilight. Dobra, co jeszcze mamy? Taki jest ten najbardziej popularny. Mechaniczne, Proszę? mechaniczne. To Nie, koniecznie. motoryzacyjne, kolejowe, takie też, wszystkie targi. To fantastyka. Ale nie, ogólnie takie, wiesz, wydarzenia. Chyba, że ty tego nie liczysz. To znaczy, nie wiem czy biorą udział, to znaczy znam osoby rzeczywiście. Ja tutaj tego nie wymieniłem, bo to z Brownymi zbytnio nie ma zbyt dużo wspólnego z tym, co tutaj będę pokazywał, ale wiem, że są takie osoby, które jeżdżą po całej Polsce i biorą udział właśnie w takich wycieczkach autobusowych na przykład. Są takie osoby i znam osobiście tam, że jeżdżą sobie po różnych miastach i rzeczywiście... No, cała Są wielkuszka takie. fototrans. Tak, w różnych, znam wielu ludzi z różnych miast, czy tam z Poznania, czy z Wałbrzycha, czy nawet z Tak, Żoliborza. Są takie. administrator TWB jest z różnych fototransach. Tak. Serio? Tatuś. No, Ale ten fototrans to się strasznie teraz napuścił. no tak. Za bardzo się zapuścił, ale zobaczcie, mają swoją stronę. Więc to już jest duży skok dla fandomu. Bo mają swoją własną stronę, a nie każda strona ma własną... Nie każda Nie każda strona... Chciałem powiedzieć, nie każda strona ma własną stronę. Ale chodziło o to, że nie każdy fandom ma swoją stronę internetową. 5 minut później. Dobra, mangi anime. No to chyba wiecie, czym się różni mangi? Mangi Manga to komiks, anime to serial. A, rozumiem. Manga to komiks, a anime to serial. Czy na odwrót? Animacja, dokładnie tak. A jak ja powiedziałem? Że anime to serial, a mangi to komiks. No. A pisany tekst to które? Manga. To jest nowe... To... Proszę? Light novel, tak? Tak, Jak? Light novel. A, to jeszcze co innego. tak, No. Czyli manga to tylko komiks, na pewno nie tekst. tak. Znaczy tak jest, To jest dywdynka. Tak, manga to jest A anime to nie jest tylko serial. tekst i czasami obrazki to jest light novel. A sam tekst to co innego jeszcze? No to jest literatura. Zależy, no dobra, może masz rację, to zwykła literatura będzie. Chociaż... No dobra, nie ci Wszystko jest spektrum, no ale... najbardziej i tak osoby, które nie są w tym fandomie. Ja na przykład i tak widzi tylko te dwie rzeczy. Mam go amuną, jak widzę. Jeżeli ktoś z was był na mojej prelekcji na temat visual novels, to tam więcej gadałem właśnie na temat mangi i anime. Bo visual novels, znaczy nie mangi i anime. Właśnie, visual novel to jest manga czy anime? Visual novelki. No i ten anime. No to jest zupełnie co innego. Czyli jest fandom visual novelek bez tego, tak? Tak, Wchodzący się z znaczy, dlaczego my mówimy manga slash anime? Bo one mają duży overlap, prawda? To jak już byśmy narysowali, one mają bardzo duży overlap. I tak samo byśmy powiedzieli z tymi light novelami, czy tam... Ale ty mówisz, że to co wymieniłeś, Teraz podzieliliśmy książki na filmy, fantastyka. Ale ale to nie jest cały zbiór, tak? Tylko jest część podzbiór tego wszystkiego. dokładnie. A można to jakoś wszystko razem połączyć? Te właśnie... Skrót myślowy. Jako jedno. Nie wiem, jak się ma na takie Polska chyba. Ja bym, wiecie jakby ja to nazwał? Fandom. To byłoby najprostsze. Dobra, co jest jeszcze, proszę? Fandom Japończyków. Fandom Japończyków. A to są łzy tak zwane. Czyli każdy, kto to lubi, jest Chińczykiem. Co czwarty? Co czwarty? No okej. Kolejna rzecz. Furas. O tym sobie jeszcze trochę porozmawiamy później.
słyszę już słowo tfu, tak, czyli bardzo nie lubicie tej grupy. No właśnie, co to znaczy fury w ogóle? To jakieś samo? Futro. Futra, nie sierść. Futro. Sierść. Ja kiedyś myślałem, że to sierść. Sierść, nie futro, tylko bardziej futrzaste, no bo... Czym się różni futro od sierści? Dobre pytanie. Nie wiecie? Sierść jest na ciele, a futro jest Zdjęte chyba. zdjęte z ciała. Generalnie to jest przymiotnik, a Czyli nie... chcecie mi powiedzieć, że każdy futrzak podarł każdego zwierzaka ze skóry? Tak. Tak, no co ty. Czyli lepiej, czyli bardziej obrażalskie jest nazywanie furasem niż na przykład sierściuchem? Można jak najbardziej. A, Bo to, co? futro to jest razem ze skórą, a sierść to jest po prostu ukrywało psa. Dobrze, jakie to straszne. Nie dość, że jeszcze to jeszcze skóra. No dobra, jak tam uważacie. Czy fury to jest antro? Zupełnie co innego. Ale nie tylko. Też. To są też i feralowe przypadki. Czy możemy powiedzieć, że fury antro, to one mają wszystko, jedno wynika z drugiego, tak jakby, w sensie, że jedno jest pod zbiorem drugiego. Tak. Czy tak, to co jest czym pod zbiorem? On to jest pod zbiorem fury. Teraz antro nie może istnieć bez życia fury, albo antro, powiedziałem, że w ogóle fury jest pod zbiorem, że MLP jest pod zbiorem. Zależy co będziemy nazywać antro, tam ktoś rękę podnosi, ale się zawstydził, dobra. Bo tak mówimy tutaj, a tam z tyłu ludzie słucham. Czyli listu czerwonego kapturka symbolizuje furasy. To? Czyli listu czerwonego kapturka symbolizuje furasy. Tak, No, słyszałeś ludzi odpowiedź. I mnie o to nie pytaj, bo szczerze powiedziawszy, ja jestem osobą poza tak jakby tym i dla przeciętnego Kowalskiego to i to będzie to samo tak naprawdę, prawda? Zgadzacie się czy nie? Dla osoby, która jest poza i nie jest w temacie, tak? Dla takiego, nie wiem, moherowego bereta, to jedno i drugie to samo, tak? Tak jak dla, nie wiem, dla Ale wszystko to będzie to samo. proszę? Wszystko będzie to samo. No, dla ludzi antyreligijnych jedna religia i druga to też to samo, tak? ale my też na pewno ogólniamy mnóstwo rzeczy, które dla nich mogą być mega konkretne. No tak. Na nich nie, bo po prostu nie mamy z nimi styczności, nie? To wszyscy ludzie robią, jeśli o mnie nie wiem. W internecie to ciężko, ale masz rację. Są takie sytuacje, że te styczności, no nie ma tych styczności, ale w internecie jest to coraz trudniej. Dobra. Kolejna rzecz, komiksowy i gier, tak jak było to wspomniane. Tak, to jest osobny. Czemu to jest połączone? Proszę? Czym to jest w jakim punkcie? To jest łamane. To jest łamane, to nie jest to samo. Tak samo przy magii i alimentu. Ale to nie, no Właśnie, pomaga, ale to jest jeden. Wiecie co, zrobiłem to osobno pod 4 literki, tutaj to by już trochę zbyt... A, okej, dobra. Okej. Nie wiem, komputera. Ja kiedyś byłem w fandomie Niekoniecznie gier komputerowych, bo są na przykład fajne na tarczane. Kto zbierał giganty, ten wie. No nie, to już drożej. No gier planszowych też, no szachy Można przecież powiedzieć to też jest ogólnie gra. fandom Disneya. Tak jak właśnie Przecież fandom szachów jest przeogromny. fandom FNAF-a, fandom Delta, no to będzie fandom gier. No ale tu w fandomach gier też masz, tak jak ktoś tam powiedział, że symulator, właśnie, że ktoś jest fanem symulatoru, No to- albo jakiś, nie wiem, Fandom gier ma RPG. całą grupę podzbiorów. Tak, i dlatego... I o to właśnie mi też chodziło. No i inne. No to co wy żeście spokojnie wymienili. I chodzi też o to, które najwięcej wydarzenia mają. Właśnie, że że gier to bardzo dużo jest planszówek, tak? W sensie organizują wydarzenia wyłącznie, żeby grać sobie, czy to online, czy to właśnie tak na stole jakieś planszówki, Albo czy na nawet... turników Chińczyków. No też. Albo, Tak, nie wiem, albo na przykład Istnieje. szachową symultanę. Kojarzycie co to jest? tak. Proszę? Co jeszcze? Szachową symultanę. No w sensie, że zobaczcie, wy sobie siedzicie, każdy z was ma szachownicę i tak do każdego podchodzę i robię równie. Czyli to jest taki harem trochę, jeden kontra wszyscy, nie? A sobie do fandomów innych można zaliczyć Harry'ego Pottera.
Wszystko można zaliczyć. Szreka na przykład też można, tak? Jestem drakomorfem, pragnę cię. I teraz pytanie, które na pewno was będzie drażnić. Nie! Jak tutaj pani... Można powiedzieć, że mieliście tak rozwinęli, że odłamali się od fury. Ale musimy powiedzieć, że jest fandom fury przede wszystkim. Poczekajcie, podajcie Ale my się nie ruchamy! Ale to nie jest definitywnego fandomu. Ona z tym ma informacji. Ale my na, Nie, lifuję modela. że na Brodnickim micie rozstrzygniewaliśmy. Właśnie rozstrzelanie chyba. No właśnie. Ale Tak. to nie jest tak, że jeżeli przyjmuje się jakąś definicję, czym jest fandom fury, to jeżeli my też wpadamy w tą definicję, no to ciężko jak tutaj powiedzieć, że my kogoś rozstrzeliwujemy, czy nie rozstrzeliwujemy, to nie ma znaczenia. Jeżeli wpadamy w tą definicję, no to... Właśnie dlatego może to jest trochę do tyłu, żeby ludzie też tyłu rozkręcić. Tak było na Prudnickim. Powiedzcie mi, czy się zgadzacie. Kto się zgadza? A do góry. Czyli, o, słucham, argument, dlaczego tak uważasz? Nie wiem, nie znam całej historii fandomu, jestem dość obek, ale no jak patrzę, no to jest też zwierzę, które wchodzi, mówi i ma przygodę. A ja się nie zgadzam. Wiecie, co z nim zrobić? A ja się nie zgadzam. Ja mam swój Ja argument. teraz wam dam inne argumenty, które tutaj będą. Więc spokojnie sobie na to poświęcimy trochę czasu, ponieważ rzeczywiście są argumenty, które uważają, że tak jest, a przynajmniej dla przeciętnego Kowalskiego na pewno słucham. Ja mam argument trzeci. Poczekaj, dajcie kiedyś tam przejść. Inaczej, bo sobie teraz mnie zastanawiam, czy to, jeżeli byśmy założyli, że bycie Bronami oznacza jednocześnie bycie w fandomie fury, to w sumie to, czy ktoś jest w fandomie, decyduje o tym, to, że my się decydujemy, że się tak identyfikujemy, czy ważniejsza jest właśnie w sumie jakaś definicja słownikowa? Ja uważam osobiście, że najważniejsze jest to, czy ty czujesz to po sobie, tak? Bo kogo obchodzi to, czy ty lubisz to, czy lubisz tamto? Znaczy bardziej chodzi mi o to, czy jeżeli, załóżmy na chwilę, że spróbujemy opisać fandom fury, tak? Że to jest fandom nie wiem, przebierania, antropomorficznych zwierząt, cokolwiek, albo generalnie zwierząt właśnie mających przygody, bo to jest całkiem dobra definicja. No to jeżeli kucy się w to wliczają, to czy bardziej liczy się to, że my się łapiemy tę definicję, czy tak się identyfikujemy? No właśnie dlatego musimy tu zadać sobie na to pytanie, ale tam ktoś podnosił rękę i Nie bo my się mamy się specyficznie, czy to jest fandomie. To jest wszystko, to jest wszystko Trochę długo fandomie fury, więc Ja uważam, o narodów mogę powiedzieć, że nie. Ja uważam, że broni i fury mają różne lore, czyli historia. Fandom fury powstał w latach 80. na podstawie przeseksualizowanych komiksów. Jest nawet o tym dokument, obejrzałem go całego. ale też nie... A Fandom Bronis powstał na podstawie serialu, który nigdy nie miał być seksualizowany. Przeseksualizowane koniki. No właśnie. Bo zapytać w ten sposób, jakiekolwiek nowe seriale o zwierzętach, które powstały w owym czasie, nie ma się na przykład fandomika, tak? Też się nie powinien liczyć jako Patrz zwierzę. przejdźmy do innego przykładu. Jeżeli wszystko jest przeseksualizowane zgodne z zasadą 24 internetu i należy do fury. Dobra, pozwólcie, że wam dam inny taki przykład. Kto z was uważa, Czy uważasz, że szczotka do zębów jest fury? kto uważa, że Pokemony to jest fury? Pokemony. To zależy, ja nie wiem, jakie mamy tu. Mister Majnie! I w sumie jakie Uważacie, że dlaczego? Uważacie, że to jest problem? Pół na pół, ale byłam tego opcji, ponieważ Pokemony mają cechy ludzkie, które są bardziej świadome niż po prostu zwierzę. To takie bardziej auto. Właśnie, ja bym się z tym nie zgodził, bo one nawet nie... Dobra, jest tylko chyba jeden Pokemon, który mnie mówi. Chyba, albo może być coś. Ale nie musimy ich mieć. No dobra, no ale jakie mają cechy ludzkie? Ogólnie, One mają trochę inteligencję, ale problem... ogólnie chodzi o to, że... O, taki pies też może być mądrzejszy. Znaczy chodzi o to, że w świecie Pokemonów występują też i ludzie, a Pokemony pełnią rolę takich ludzi.
opijesz. Jakby nie patrzeć, to ludzie trzymają okiem w kuleczkach. Ale No to właśnie jest odwrotnie niż tak jak było powiedziane. Czyli to nie są postacie... Ale kaucyjna? Dobra. bardziej fanami tych stworzeń. To inny przykład. Znacie Sonika the Hedgehog na przykład? Tak, dziękuję właśnie, no. Tak. Czy uważacie, że to fury? Nie! Nie. Dobra, to idę do tyłu. Powiedzcie mi, dlaczego nie. Moje mocno przypomnę głosy. Słyszeliście? Że nikt nie jest fur, bo jest za to zawsze. No! Jaką postać nie Mądrego nas już nie mogą słuchać. Nie. To jest postać, która jest tak kontrowersyjna, że to... Będziesz pewnie... Gdybym miał chwilę albo dlaczego, ale może się daruje. No ale widzicie, zdania są i tak podzielone, bo są osoby, które uważają, że tak jest. Ale dobra, przejdźmy teraz do konkretów. Zgadzacie się, że broni koncentrują się głównie na kucykach czwartej generacji? Tak, jest pewna. A znacie kogoś, kto nie lubi czwartej generacji, ale lubi kucyki? Ręka do góry, kto zna taką osobę. Niestety nie. I jaką generację lubi? Pierwsza, druga. Pierwsza, druga. Czyli ta starsza osoba. Czwartej nie lubi. Nikt jakoś nie przygodny. Bo są osoby, które lubią tylko czwartą, prawda? No tak. Piątej na przykład nienawidzą, a poprzedniej słucham. Nie wiem, myślałem się właśnie, że śmiejesz. A myślałem, że chciałeś mi pomachać, to no wybacz, ale nie. Dobra, skoro wiemy o tym, to jak to jest z furami, tak? Z furami. Koncentracja na antropomorfizm. Tak, brak konkretnego uniwersum. I to jest właśnie pierwsza rzecz, że broni są bardziej skoncentrowani na jedną rzecz, a fury nie, prawda? I to się właśnie zastanawia. To jest jeden właśnie taki przykład, że te bardziej skoncentrowane mogą być pozbiorem takiego bardziej ogólnego, tak jak z tą fantastyką, prawda? Ale to jest tylko jeden argument taki. Kolejna rzecz. Prekursorem był 4chan, no nie do końca, prawda? Bo był już wcześniej, ale ten 4chan mocno rozreklamował. Czy nam się to podoba, czy nie? A 4chan czym się specjalizuje w pierwszej kolejności? Jak ale w jakiej Anonimowość. głównie? Proszę? Anonimowość. Anonimowość? Rolling? Trolling? Cenzura. Manga anime. No tak. Czyli manga anime rozpromował w pewnym sensie kucyki. No bo 4chan, jak uważacie, że 4chan to jest manga anime, no to właśnie ten 4chan to rozkręcił. Mimo że ktoś może powiedzieć, że to podobne bardziej do fury, to rozkręcił to jednak 4chan. Ale to jak już to, że tak powiem, fanom kreskówek, prawda? No bo jednak to na bordzie, prawda, do kreskówek się rozpowszechniało. Wiecie co do kreskówek? Na 4chanie, bo 4chan oczywiście powstał przede wszystkim dla magii i anime, Tak. ale potem powstały te podkategorie bordy i to właśnie ten... No tam V na przykład, nie? B czy jakieś tam litery. Dokładnie, Ja wiem, dokładnie. z tymi dwiema Slashami, tak. Slashami. Teraz już mamy Odmienione. ten istnieje od lat, dokładnie. Ale więc na tym do kreskówek się najbardziej rozpowszechniło. No, zgadza się, zgadza się. Dobra. A fury to był prekursorem. Tam jakieś komiksy były, chyba w 67. Starałem się znaleźć odpowiedź na to pytanie i podobno był to Buti. No, Takie stowarzyszenie prasowe. Buti. oni chyba w 67 roku jakieś komiksy właśnie, które skupiały się na zwierzętach. Całkiem możliwe, tak. Coś takiego, tak. Znacie jakieś polskie polską postać właśnie taką typową furasową? Reksio. Co? Reksio jest. Wiecie kogo ja bym wskazał? Gąskę Barbinkę. Wiecie dlaczego? Bo mówi, posługuje się meblami i mieszka w normalnym domu, a nie w kurniku. No, masz tutaj plusz. No, kozioł też. No, też. I ten, skok z Baltazara Gąbki. O Jezu, tak! No, to prawda. To jest scale już. Dobra, idziemy dalej, bo mało czasu. Tabaluga. Idę, to nie jest polski. Nie jest Ta baluga jest Nie jest polski.
Identyfikowanie się z kucykami Ponysony. Kto z was ma Ponysonę? Ręka do góry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No całkiem sporo. Całkiem sporo. Jeden mój kolega opowiadał, jak byłem kiedyś w Zgorzelcu i nie był to cyklus, że każdy powinien mieć i starał się mi taki zrobić, ale jakoś się z tego wybrnąłem i ja osobiście nie mam. Ale wiecie, co to jest Ponysona? Kto nie wie, ręka do góry. A już ręka prawie szła w górę. Wszyscy wiecie. Ja nie wiem, czy wiem poprawnie. No to wymień, to ci powiem. Że to jest, że ktoś robi postać, rysuje albo coś, postać siebie jako kucyka. Prawie dobrze, prawie dobrze. To jesteś po prostu ty jako kucyk. Najprostsze. Przykładem takiej Ponysony może być Lauren Faust, prawda? Tak. Widzieliście na pewno. Ale ona sama ją stworzyła, czyli fakt stworzyła? Fani Ani stworzyli. Bo zobaczcie, w serialu są postacie, które prawdziwe postacie też są, tak? Coco Ponel na przykład. Tak, no na podstawie kokosza. No właśnie. Już to jest takie nawiązanie duże, albo nawet... nie, jak się nazywa... Nie psy. Jak się nazywa Gangnam Style? Psy, no. To on też jest tam tańczący chyba we kwestiach więc. Nawet Walter White był przecież. Tak. Dobra. Natomiast jak to wygląda po stronie furasów? Forsona. No, fursona. Tylko pytanie teraz, czy te fursony są jakoś bardziej, nie wiem, jakieś postaciami jakimiś prawdziwego uniwersum, czy po prostu są... Nie, to bardziej Swoje, bo bardziej swoją. zaraz, ale to jeżeli na przykład ktoś ma fursonę ze zwierzogorodu, no to jest twór, czy to nie jest twór? No bo No jest. to jest twór, no. Czyli to, że jest, czy to ma takie znaczenie, że coś jest z konkretnego uniwersum albo nie jest z konkretnego uniwersum, to definiuje, czy coś jest fury, czy nie? Znaczy, zależy kogo się byśmy tego spytali. Każdy to identyfikuje i tak po swojemu. Prawda? Ja myślałam, że ważniejsze jakby to wsparcie krycia fury to jest kwestia zwierząt, a nie pochodzi z konkretnego uniwersum. Znaczy, to, że są zwierzętami to jedno, ale że mają też cechy ludzkie. Bo istnieją takie uniwersa, gdzie mamy mądrzejszą postać i taką bardziej prymitywną, no nie wiem, Goofy i Pluto, tak? Na przykład. Oni są jednej rasy, tak? Gdyby byli odmiennej płci, no to mogliby mieć dzieci. Gdzie tego Pluto jest? Albo Sunset Shimmer siedząca na koniu dużym, nie? Ktoś właśnie kiedyś tam zastanawiał się, co by się stało, gdyby ten koń przeszedł przez portal do świata kucyków. Stałby się człowiekiem? Koniec. Może nie, ale to już Jest ta stacja. A tak samo co by się stało, gdyby Winona przeszła przez portal do kwestii, czy stałaby się smokiem? Są konie po prostu. Dobre pytanie. No bo mówiłem zresztą, że przecież psy, diamentowe psy byli ludźmi. Tak. No. Dobra, idziemy dalej. Przebieranie się za kucykową postać, czyli cosplay. Na pewno wiecie, co to jest, bo był taki konkurs. U nas to... Nie wiem, czy ktoś ma własną takie ubranie kucyka? Bo większość to się przebiera... Tak, słucham? Nie ma. A jako epyczek, ale Sequestria Girls. Tak, A my mówimy o kucykach. Była jedna osoba ubrana za Twilight chyba. Teraz bycie Kto tam był? Girls Nie to wiem. nie jest bycie bronym. Jak jeszcze raz? Bycie fanem Equestria Girls to już nie jest bycie bronym. Dlaczego nie? No bo właśnie dlatego pytamy, czy jeżeli ktoś pan... Nie. Inaczej. Czy postacie Sequestria Girls to są fury? To jest... No właśnie, o to mi chodzi. Bo my porównujemy teraz fury do brownies. Okej. Więc jeżeli ktoś lubi Equestria Girls, ale nie lubi kucyków, to tak trochę nie pasuje do tego. Ale jeżeli mówimy o cosplayach w fandomie broni, to najczęściej to są mimo, jest to cosplaye w stylu albo Antro, albo jestem Spianerys, okej. Ale możemy pójść wtedy
jakieś i wtedy to już wchodzi w góry, totalnie. No, tak. Wtedy to już totalnie jest taki pulsut, że... Zgadza się. Dobra, jedziemy dalej. Pobieranie fursutów, które zazwyczaj są fursonami. I to jest właśnie ciekawe, czy... To znaczy wiem, że się zdarza, ale to jest bardzo rzadko, żeby przebierali się za jakieś konkretne postacie. Na przykład widzieliście, tam ktoś wspominał o Shadowle. Na przykład ktoś jest ubrany w stroju Shadowa, ale taki naprawdę cały strój. Że ma taki głowę, tak jak fursony mają taką głowę. Zdarza się tak czasem. Widzieliście, bo ja nie. Ja tak nie widziałam. Ja chyba... Serio? Często się zdarza? No. Jest to często, ale znaczy jest polski cosplay jak Shadowa, ale właśnie chodzi na głowę i tyle. I ma cały strój, tak? Okej. Ale full też w sumie nie zawsze mają cały strój, nie? Bo ja tu chyba raz jak przechodziłem korytarzem, to widziałem właśnie był ktoś przebrany za Twilight chyba? Czy nie? Nie wiem kto to był, bo ja szybko minąłem. Tylko raz widziałem. Ja też tylko raz, ale ja cały dzień albo tu, albo na Pushikonie, więc nie miałem okazji zobaczyć. Ale dobra, kolejna rzecz. Mają dedykowane strony internetowe wyłącznie kucykowe, tak? Tak jak mówiliśmy o tym Deathly Boru na przykład, Equestria Daily. No tak, a Boru, o tym sobie później porozmawiamy. Ale chodzi o to, że tylko kucyki. Pozwalają tylko na kucyki. Jeżeli ktoś będzie wrzucał nie kucykowe, no to zostaną one usunięte, prawda? Zgadzacie się? Na Twilightu Są, proszę? Na Twilightu łatwiej to zrobić. No dobra, ale ogólnie... Tam boru jest tak dużo, już wymieniałem je po kolei. Tam Twyboru, chyba Trixie Boru też jest. Nie wiem, tu da. Pony Boru. Tu wstaw imię swojej postaci Boru. Wszystko o tym Boru. O Boru zaraz sobie pogadamy. Dalej. Na ich stronach są dzieła kucykowe, zgadzacie się? Tak, prawda, na Ashley 21 jak popularniejsze postaci to są kucyki w ogóle. I na, Jak ja też? na Ashley 21, Ja znam trochę inną stronę. a to nie było Ashley 21? Ja znam inną stronę. Później wam pokażę, bo ja tu napisałem. Nie. Też ale nie jakiś tam. Jak to powiedzieć? Szczęśliwa? Nie, inna. Zaraz wam pokażę. Dobra, ale po kolei, bo to identyfikowanie się od tak. Pan jako postać konkretnego uniwersum posiada te same cechy co właściciel. Zgadzacie się? Czyli wy jako fursona, czyli wasza fursona ma te same cechy co wy. Tak? Czy nie? Różne są fursony, niektóre są przepisane tak 1 do 1, niektóre się tworzy na bazie No tak jak zasada 63 na przykład, tak? Na przykład, ale niektóre mogą być zupełnie wiesz. Możesz mieć fursonę czy tam błonysonę, ale to jest twoja, którą się wtożsamiasz, ale która na przykład nie cechy osobowości. Poza tym Ale płeć, to jest co innego w jeszcze niż Sona, od tego zacznijmy, więc... Inaczej powiem. Każda ponysona to jest ocech. Tak, ale nie każdy Na pewno? Każdy obraz jest Sona. Na pewno każda. Czy nie, jakaś ponysona nie pojawiła się nigdy w serialu jako postać oficjalna? Pojawiła się. Jeszcze raz. Czy postać, czy ponysona jakaś pojawiła się oficjalnie w serialu? Tak. Tak. Czy to jest dalej ocek? No, Co to jest ocek? W takim razie. No tak, ale czy ona się pojawia w uniwersum? No tak, oficjalnie. Są mocki. jeżeli to nie jest Była wprowadzona, ale stworzona przez Pana. tak, to się jak to jest tutaj... Oce jest definiowane skąd się wzięła ta postać, a Tak, nie... tak, tak. A nigdy nie skończyła. Może to jest zaakceptowane i świadoma przekleństwa. Dobra, w takim razie mamy ponysony jako połączenie pony i persony, tak? I tak samo mamy fursony. Zazwyczaj to jest kucyk, chociaż jeżeli chodzi u nas, to większość to jest kucyków, tak? Ale nie tylko, jakie jeszcze znacie. Gryfy, smoki, Ale znacie takie osoby, które identyfikują się jako gryfy albo ciężliwe na pewno kojarzą, są przynajmniej mocki, ciężliwe. Tak. ja też znam takie osoby, znam jedną osobę, która jako Kimi na przykład. Gliny też często bardzo. Albo nawet Changeling. Wcześniej właśnie, że... Człowiek może być wszystko.
A jako fury to jako oczywiście postać typowo zwierzęca. I to jest właśnie ta różnica, że my, tak jak tam dziewczyna jest ubrana właśnie w stroju Applejack, ale ludzkiej, nie kucykowej. A jeżeli mówimy o ludzkich, no to w tym momencie, czy to jest fury? No nie jest. Znaczy ja mam tutaj jedno pytanie, bo generalnie idziemy przez argumenty, a to jest taka dyskusja jak po prostu jakaś debata wyborcza. My nie zdefiniowaliśmy, czym jest fury, a czym jest bronis. Więc jakby mamy argumenty do tezy, której nie przeprowadziliśmy w ogóle badań, bo ja się założę, że piszę każdemu kartkę, żeby napisał, czym jest fury, a czym jest fanom bronis. Wiesz co, właśnie nie. Każda osoba dała inną definicję. Myliście, ponieważ tak naprawdę cały czas dyskutowaliśmy już wcześniej, Nie że zdefiniowaliśmy, fury, czym co? jest furem, nie zdefiniowaliśmy Powiedzieliśmy, wspólnie. że to jest ogólne, prawda? Że to Każdy nie ma mają, inną nie mają, definicję. co? Każdy będzie miał inną definicję. No tak, ale dlatego musimy dojść do wspólnego konsensusu. Nie dojdziemy. Co? Nie dojdziemy, bo to nie jest Podobne matematyka cechy. ani fizyka. To nie jest matematyka ani fizyka. Dobra. Jeżeli ktoś ma inną definicję bycia fury, to nie przekonasz tej osoby swoimi argumentami, jeżeli nie masz inną definicję niż ta osoba. Bo to nie jest Czyli nasza matematyka. rozmowa nie ma tu sensu. Znaczy generalnie to jest bardziej socjologia i to jest, próbujemy dyskutować o czymś humanistycznym, co my stworzyliśmy. To nie jest nic objętego ani biologią, ani fizyką, żebyśmy to mogli zmierzyć. Dlatego starałem się was zapytać, jak wy uważacie. Ale nie zdefiniowaliśmy, czy to samo uważamy, czym jest fandom fury. Dla jednej Ale- osoby będzie się liczyło to, gdzie się... Ale czy to jest ważne, jeżeli każdy interpretuje to po swojemu? Czy da się dojść do... Mówić, nie da się, no czy to Nie jest da się. istotne? No Ale bo- czy to jest istotne teraz dla naszej rozmowy tutaj? Znaczy, no bo chodzi mi o to, że powiedziałeś przed chwilą, że ja tak zrozumiałam, że chcesz, żebyśmy doszli do jakiegoś konsensusu, czy broni są, Nie, czy nie, nie chodziło o na przykład wspólnych cechach. Że każdy się zgodzi, że to na pewno jest fury na przykład. No, nie wiem, tak uważam, że będzie ciężko, no bo mówię, nie wiemy, jaką to ma definicję bycia fury. No ale zobacz, jeżeli jak już tu pokazywałem strona internetowa, na przykład furasowa, ma kucyki na przykład, tak? To Ale już jest... to się wlicza w definicję danej osoby. To o to chodzi. Bo pytanie, ja na przykład nigdy nie byłam na Forczanie, nie wiem jakie są początki fandomu broni związane z Forczanem. Czy ja jestem bronem w tej definicji, czy nie? Jeżeli... Ale ja ci już powiedziałem, że to zależy też od ciebie, jak ty to interpretujesz. Właśnie dlatego się wszyscy nie zgodzimy, możemy się nie zgodzić w danym temacie. Słuchaj. Jeżeli mogę zacząć Tak, ten bo ona temat, cały czas gada, no. no to, że tak powiem, w naukach społecznych i tak dalej mamy na przykład coś takiego jak samoidentyfikacja, czyli możemy na przykład nawet uciec do czegoś takiego, że jeżeli furasi mówią, że to jest furasowa strona dla nas furasów, no to już możemy od czegoś zacząć, że mniej więcej to jest furasowe. No, oczywiście nic nie jest idealne, jeśli nie zgodzimy, no bo to są... Prawda, nie możemy poczuć, czy ktoś jest furasem, czy nie, ale chyba możemy umówić się mniej więcej, jeśli nie ma... Znaczy chodzi o to, że nie mamy gwarancji, że wszyscy się zgodzimy co do tej samej rzeczy. Nie mam takiej gwarancji. Nie musimy się zgodzić na 100% to samo, ale jeżeli, że tak powiem, te przestrzenie my rozpoznajemy, To że... może inaczej. Tak. Słuchajcie, to może inaczej. Zobaczcie tutaj na przykład na strony różne, tak? I czy zgadzacie się, że to wszystko jest głównie dedykowane właśnie furasom? Czy wszyscy się z tym zgodzą? Czy ktoś powie, że nie, że na przykład takie fura Affinity, czy tam E926, tak, to jest E926. Zastanawiałem się, to jest E926. I czy zgadzacie się, że to jest takie typowe właśnie dla furasów, że jeżeli przeglądasz takie strony, no to można częściowo wrzucić cię do tego wora. Jeżeli przeglądasz, nie że